Fire in the hole! Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Za mną pocysterski klasztor w Lubiążu, a przede mną loty dronem FPV. Zapraszam na odcinek. Ja już tutaj kiedyś byłem. Co prawda latałem dronem Maviciem, chyba w 2019 roku. I film z Lubiąża jest jednym z najbardziej oglądanych moich filmów. Dziś latam dronem SpeedyBee. Na płycie SpeedyBee, oczywiście O3. Mam nadzieję, że wszystko już w tym dronie jest dobrze poustawiane. Nie dawał mi spokoju przez dłuższy czas, co mogliście widzieć w poprzednich filmach. Wczoraj dołożyłem GPS-a i to będzie pierwszy lot z tym dronem na GPS-ie. Chciałbym, żeby już wszystko działało i żeby nie było żadnych problemów, ale na pewno coś jeszcze się znajdzie. Najważniejsze jest to, aby ten obraz, który dzisiaj nagrywam, był już wystabilizowany poprawnie. Problem z GPS-em jest taki, że zanim FPV-ka znajdzie satelity, to trochę czasu mija. Chciałem powiedzieć, że mija druga minuta czekania na satelity, ale myślę, że to już jest czwarta minuta. Nie wiem, czy nie przegrzeje się zaraz nadajnik obrazu. No i pierwsze loty takim dronem, którym zbyt często nie latam, odbywają się w lekkiej adrenalinie. Czy nigdzie nie spadnę, czy zasięg jest dobry, dlatego to taki lot kontrolowany, testowy. Zmieniam baterię, no i mam nadzieję coś skręcić już teraz porządnego. Trzy minuty i 33 sekundy trwał lot, a nogi mam jak z waty. Nie jest lekko. Po pierwsze musiałem wyłączyć GPS-a, bo bardzo długo szukał satelit. Muszę jeszcze nad tym chyba popracować albo być bardziej cierpliwym. Następnie jeszcze nie jestem no tak powiem pewny tego drona i ciągle latam w takiej delikatnej niepewności, nie robię ryzykownych ruchów. Tu jest mur, nie chce mi się przechodzić przez mur, nie chce mi się pytać właścicieli, czy mogę iść po drona. I chcę im po prostu zrobić niespodziankę i nagrać nowy, fajny film. Mam nadzieję, że taki wyjdzie.
Ciągle mam w głowie to, że latając dronem FPV, wlatując za jakąś przeszkodę typu mur, drzewo albo wiele drzew, można stracić zasięg i ten dron może spaść. Na O3 zasięg oczywiście jest trochę lepszy, ale wciąż siedzi mi to pewne niebezpieczeństwo w głowie. No i latam bardzo zachowawczo. Może kiedyś przekonam się do tego drona i mu w pełni zaufam, tym bardziej musiałbym jeszcze do niego dobrze poustawiać cały failsafe, żeby wracał mi na miejsce, kiedy stracę zasięg, bo to jest w pewnym sensie bezpieczeństwo. No ale i tak nigdy nie można czuć się na 100% pewnym. Trzeba latać bardzo bezpiecznie, na dole mogą być ludzie. Oczywiście tutaj ich nie ma, ale zawsze trzeba mieć wszystko pod kontrolą. Czas na przerwę. Niby długo nie latamy, ale herbatka zawsze w cenie. W tym miejscu zabrakło mi jednej rzeczy. Maty do startowania dronem. W zasadzie nie mam takiej maty i nigdy z niej nie korzystałem, bo zazwyczaj latam po prostu z takiego twardego, nie mokrego podłoża, ale z racji, że tutaj musieliśmy przejść, no, że tak powiem, parkiem, no to wszystko było wokół mokre, trawa pokryta rosą. Żeby nie startować dronem z ręki, wypadałoby mieć matę i byłoby po problemie. Czasami warto zainwestować w taki sprzęt. To by mi się przydała, bo gdybym był sam, na pewno bym miał problem. Piękne miejsce. Nic, tylko chodzić i spacerować. Dobrze, że jestem na emeryturze, to mogę sobie pozwolić w ciągu dnia przyjść pośród jesieni i pięknego słońca zwiedzić klasztor pocysterski w Lubiążu. Szkoda tylko, że inni użytkownicy, jak tutaj siadają, to kapsle zostawiają po sobie. Nie róbcie tego. Teraz będę atakować wieżyczkę. Jest sporo drzew i mam nadzieję, że nie zawisnę na żadnym, bo tutaj jeszcze żadnego dźwigu nie wzywałem i nie chciałbym wzywać. Pięknie odnawiają. Pięknie. Drobna robota po kawałku, ale wygląda naprawdę pięknie. Lecimy. I to mogłoby być wszystko w dzisiejszym odcinku. Jednak mam jeszcze kilka baterii do wylatania, dlatego przejdziemy się dookoła. No i to będzie chyba tyle. Mam nadzieję, że ujęcia będą w porządku i że nie będą już nigdzie źle wystabilizowane, bo dla mnie to jest na razie najważniejsze. Żegnam jesiennie. Niby ludzie jesteśmy wielcy, ale tak mali przy naturze.
Jeżeli dotrwaliście do tego czasu, to bardzo Wam dziękuję. I jeżeli nie subskrybujecie kanału, to nie zapomnijcie go subskrybować, bo to bardzo mi pomaga. Tak samo łapka w górę. Ahoj! Tak się kończy kozaczenie. Zawsze ostatnia bateria. To dla tych, co w jednym z ostatnich odcinków mówili, że bez bipera się nie da. Zainstalowane, dzieci drogie, wiadomo. Wiadomo, że jak się traci sygnał z kontrolera, to też dron pipczy i wtedy też pipczał, także spokojna głowa, aż takim amatorem nie jestem. Chociaż patrząc po stanie śmigieł i trawy w środku, to można tak stwierdzić. No nic, trzeba go wyczyścić i tyle. No, już myślałem, że się zbił endek. To było nieprawdopodobne nieszczęście, że spadł na trawę i zbił się endek. Fajnie było w Lubiążu chociaż poudawać, że zafreestylowałem. Subskrybowanie powiedziałem, polataliśmy, trochę ponarzekałem. Też jestem ciekaw, co w kolejnym odcinku. Wyłącz to już. Ty, widzu.